Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak po zakończeniu wojny brytyjski premier Winston Churchill chciał uwolnić Polskę od Sowietu. Dowiecie się, w jaki sposób brytyjski premier chciał tego dokonać. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Ósmego maja 1945 roku premier Winston Churchill wygłosił orędzie do narodu z okazji zakończenia wojny. Churchill podziękował w nim rodakom za trudy, jakie musieli ponosić w czasie wojny i za ich ofiarę. Ale orędzie Churchilla zawierało jedno zdanie, które od razu zwróciło uwagę wielu Brytyjczyków. Brytyjski premier powiedział w nim tak: możemy sobie dzisiaj pozwolić na krótkie świętowanie, lecz nie zapominajmy ani na chwilę o nadchodzących dla nas wyzwaniach. Churchill dobrze wiedział, o jakie wyzwania chodzi. Te wyzwania mogły przyjść tylko ze wschodu. Od kilku miesięcy brytyjskiego premiera dręczyły działania Sowietów, którzy dążyli do panowania nie tylko nad Polską, ale nad całą Europą Wschodnią. Jedynym krokiem, który mógł ich przed tym powstrzymać, było ich militarne wyparcie przez Zachód. To właśnie dlatego Churchill zaczął myśleć o operacji militarnej przeciwko Sowietom, której celem miało być uwolnienie od nich Europy Wschodniej. Pierwszym krokiem Churchilla w tym kierunku był telegram do prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana. Churchill wyraził w tym telegramie swoje zaniepokojenie przemieszczaniem amerykańskich sił poza kontynent europejski. Ale jeszcze bardziej brytyjskiego premiera martwiła agresywna polityka Sowietów. Obawiał się zwłaszcza wielkich sowieckich armii, które nadal stacjonowały w Europie Środkowo-Wschodniej i które, jak podkreślił, są w stanie pełnej gotowości. Churchill wyraził przekonanie, że jeśli tylko one zechcą, to mogą jednym uderzeniem opanować Europę aż po Morze Północne i Atlantyk. Czytając ten telegram, jest jasne, że jego autor rozważa dokonanie wyprzedzającego uderzenia na Związek Sowiecki. W tej właśnie atmosferze w głowie brytyjskiego premiera narodziła się idea operacji Unthinkable, czyli wyprzedzającego uderzenia na Armię Czerwoną. Churchill zwrócił się w tej sprawie do Komitetu Szefów Sztabu brytyjskiej armii. Ten z kolei postanowił powierzyć przygotowanie planu takiego uderzenia planistom z Połączonego Sztabu Planowania, który odpowiadał za planowanie operacji w poszczególnych rodzajach brytyjskich sił zbrojnych. W skład tego sztabu oprócz podpułkownika George'a Malabiego wchodzili m.in. komandor Guy Grantham, główny planista marynarki wojennej, brygadier Jeffrey Thompson, główny planista Ministerstwa Wojny oraz komandor lotnictwa Walter Lloyd Dawson, główny planista sił powietrznych. Prace nad tym planem były prowadzone w głębokiej tajemnicy. Nawet brytyjskie MSZ, pomimo tego, że o nim wiedziało, nie znało żadnych szczegółów. Zresztą brytyjskie MSZ wolało zachować dystans w tej sprawie. Sir Orm Sargent z brytyjskiego Foreign Office przestrzegał nawet brytyjskich sztabowców przed tym, że jeśli Kreml dowie się, iż Wielka Brytania rozważa wojnę ze Związkiem Sowieckim, będzie to najlepszym sposobem na jej rozpętanie. W każdym razie prace nad planem operacji Unthinkable ruszyły pełną parą w maju 1945 roku. Jej autorzy oparli się na 5 strategicznych założeniach. Po pierwsze, że ta operacja będzie miała pełne poparcie opinii publicznej w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Po drugie,
że do jej realizacji wykorzystane zostaną polskie siły zbrojne na Zachodzie. Po trzecie, że w operacji tej wykorzystani zostaną również niemieccy żołnierze będący w alianckiej niewoli oraz to, co pozostało z potencjału wojennego III Rzeszy. Po czwarte, że inne państwa zachodnie udostępnią aliantom do realizacji tej operacji swoje bazy i instalacje wojskowe. I wreszcie po piąte, że cała operacja rozpocznie się 1 lipca 1945 roku. Założono również, że głównym celem operacji Unthinkable będzie narzucenie Związkowi Sowieckiemu woli politycznej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w celu zaprowadzenia uczciwego ładu w Europie. Uwzględniając te wszystkie założenia, brytyjscy planiści opracowali dwa warianty operacji. Pierwszy z nich zakładał szybki sukces militarny, który narzuciłby Sowietom wolę polityczną aliantów, co definitywnie zakończyłoby sprawę. Drugi wariant operacji zakładał, że aliantom nie uda się osiągnąć szybkiego zwycięstwa nad Sowietami i konflikt przerodzi się w wojnę totalną. 24 maja 1945 roku raport na temat planu operacji Unthinkable został przedłożony brytyjskiemu komitetowi szefów sztabu. Raport zawierał szczegółowy plan dwutorowego uderzenia alianckich sił na Armię Czerwoną. Pierwsze z nich miało nastąpić od północy i miało przebiegać wzdłuż linii Szczecin-Piła-Bydgoszcz. Drugie z nich miało nastąpić od południa i miało przebiegać na kierunku Lipsk, Kotbus, Poznań, Wrocław. Zakładano, że do głównego starcia alianckich sił z Armią Czerwoną dojdzie gdzieś pomiędzy Szczecinem a Bydgoszczą. Gdyby okazało się ono zwycięskie, kolejnym krokiem aliantów miało być zabezpieczenie liczącej ponad 400 kilometrów linii Gdańsk-Wrocław. Uznano, że dalsza ofensywa przed nadejściem zimy będzie wiązała się z całkowitym wydłużeniem południowej flanki, co naraziłoby aliantów na atak sowieckich sił od strony Czech i Moraw. I dlatego ją odrzucono. Co ciekawe, w tym planie założono, że wojska czeskie nie będą walczyły u boku aliantów, ale staną u boku Armii Czerwonej. Brytyjscy planiści kalkulowali również, że jeśli do jesieni 1945 roku uda się zająć rubież Gdańsk-Wrocław, Stalin siłą rzeczy będzie zmuszony do wycofania się z Europy Wschodniej. Krótko mówiąc, kampania lądowa miała rozstrzygnąć o wszystkim. Wsparciem dla niej miały być działania alianckiej floty na Bałtyku, która według przygotowanego planu miała opanować jego wybrzeża. Siły morskie aliantów miały składać się z 2 lub 3 krążowników, 2 flotylli niszczycieli, 4 flotylli kutrów torpedowych i 1 związku desantowego. Przewidywano również wprowadzenie na Bałtyk kilku lotniskowców. Alianci zakładali również, że w działaniach na Bałtyku wykorzystana zostanie niemiecka flota, która miała operować przy wylocie kanału Kilońskiego. Wzięli również pod uwagę możliwość przeprowadzenia desantu na wybrzeżach Polski i Niemiec. W raporcie sprawę alianckich działań na Bałtyku skonstatowano słowami: powinniśmy osiągnąć na Bałtyku praktycznie całkowitą dominację. W operacji zamierzano wykorzystać także alianckie lotnictwo. Szacowano, że brytyjskie, amerykańskie i polskie siły powietrzne będą mogły wystawić łącznie do walki 6714 samolotów. W raporcie podkreślano, że alianci mają ogromną przewagę w bombowcach strategicznych, których Sowieci nie posiadają. Krótko mówiąc, alianci założyli, że problemem nie będzie sowiecka marynarka i sowieckie lotnictwo, a jedynie siły lądowe
Armii Czerwonej. W przypadku pierwszego wariantu operacji istniały jednak obawy, że aliantom nie uda się osiągnąć efektu zaskoczenia i Sowieci zdołają się przygotować do obrony. Z kolei w przypadku drugiego wariantu operacji, czyli gdy dojdzie do wojny totalnej z Sowietami, da o sobie znać dysproporcja w liczbie żołnierzy na rzecz Sowietu. Jak podkreślali autorzy raportu, wtedy wszystko będzie zależało od możliwości mobilizacyjnych Stanów Zjednoczonych i tego, w jakim czasie będą one mogły w stanie przerzucić nowe siły do Europy. W warunkach wojny totalnej jedyną drogą do zwycięstwa w ocenie brytyjskich planistów miało być opanowanie dużych aglomeracji miejskich, co pozbawiłoby Sowietów bazy produkcyjnej, uzbrojenia i amunicji. Ale jak podkreślili, musiałoby to zostać zsynchronizowane z rozgromieniem sowieckich jednostek poza tymi aglomeracjami. W ocenie brytyjskich planistów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem miał być ten, że Armia Czerwona wycofa się najpierw w głąb Związku Sowieckiego i dopiero po jakimś czasie przystąpi do wielkiej zmasowanej ofensywy przeciwko Zachodowi. Te wszystkie analizy nie były więc specjalnie optymistyczne. Ale największą obawą brytyjskich planistów było to, czy Amerykanie rzeczywiście zechcą zaangażować się militarnie w Europie. Wprawdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman był zwolennikiem twardego kursu wobec Sowietów, ale za to urzędnicy z amerykańskiego Departamentu Stanu, jak na przykład James Barnes, Joseph Davis, Harry Dexter White, Harry Hopkins, było zwolennikami bardziej ostrożnego kursu wobec Sowietów. Dla brytyjskich planistów istniały też obawy, czy interesy polityczne Amerykanów na Pacyfiku nie okażą się ważniejsze od tych w Europie i ostatecznie nie poprą one nowego konfliktu. Istniały też obawy, czy opinia publiczna na Zachodzie zaakceptuje pomysł wykorzystania Niemców w wojnie z Sowietami. Nie było też jasne, czy Polacy zechcą walczyć razem z Niemcami przeciwko Sowietom. Przedłożonym raportem nie byli zachwyceni brytyjscy szefowie sztabów. Przewodniczący Komitetu Szefów Sztabu, marszałek Sir Alan Brooke, skwitował go słowami: pomysł jest oczywiście fantastyczny, ale szanse jego powodzenia zerowe. I taką samą opinię Brooke przedstawił Churchillowi. Kilka tygodni później, 17 lipca 1945 roku, zaczęła się konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie, od wyników której zależały ostatecznie losy operacji. Ale w trakcie konferencji w Poczdamie wydarzyło się coś, co ostatecznie przekreśliło tę operację. 26 lipca 1945 roku z Poczdamu musiał wyjechać premier Churchill. Okazało się, że Churchill przegrał wybory parlamentarne, bo Brytyjczycy chcieli już na tym stanowisku kogoś zupełnie nowego. Wraz z odejściem Churchilla ze stanowiska premiera odeszła do lamusa historii operacja Unthinkable, alianckiego uderzenia na Armię Czerwoną. W następnym moim filmie, wychodząc niejako naprzeciw Państwa oczekiwaniom, podejmę temat Żydów w komunistycznej bezpiece. Dowiecie się, ilu z nich po wojnie służyło w aparacie bezpieczeństwa komunistycznej Polski. Przytoczę również najnowsze ustalenia polskich historyków w tej sprawie. Ten film zatytułowałem: Ilu Żydów pracowało w komunistycznej bezpiece? Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom.
pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.